Witajcie w Zebrowi Wielkiej, która no może jeszcze wielka nie jest, ale już naprawdę przypomina całkiem konkretne miasteczko, bo już chyba to nie jest wieś, nie wiem czy można to tak nazwać. Jak obiecałam, tak zrobiłam, przywróciłam wieś do poprzedniego stanu, a i nawet z małym upgrade'em i też zdobyłam bardzo dużo doświadczenia, którym właśnie teraz chcę się z Wami podzielić. Także tak, temat numer 1. Jak dodatkowo pozyskiwać złoto? No to już w poprzednim odcinku pokazywałam, a raczej jeszcze poprzednim, że tutaj ta faktoria nam generuje złoto oraz, że fajnie by było znaleźć kopalnię złota. No, ale jest jeszcze jedna rzecz. Technologie. I to jest to, co ja wcześniej pomijałam, czyli tutaj te opodatkowanie. I naprawdę polecam Wam to kliknąć, ponieważ takie opodatkowanie sprawia, że 20 groszy z każdego domku jest dodatkowo zbieranych rocznie bodajże. No, w każdym razie w momencie, kiedy się te podatki zbiera. Dodatkowo te ulepszone domki, a to też zaraz powiem, jak to się stało, no to też większy przychód generują. Drugi poziom to 40 groszy od każdego domku, więc naprawdę opłaca się to zrobić. I oczywiście te podatki generują się tylko wtedy, kiedy mamy ten targ. Także no, 3 takie kwestie, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest właśnie targ, faktoria i oczywiście też kopalnia złota, którą ja jakimś cudem znalazłam i to niedaleko mnie, bo tak naprawdę jest aż tutaj. Także nie wiem, jak ja jej wcześniej nie widziałam, ale fajnie, że na tej mapie jest. Jest tam 3000 sztuk, ale to nic, mi to oczywiście totalnie wystarcza. I tym samym możemy przejść też do drugiego właśnie tematu, czyli domki. I te domki zaupgrade'owały się, powiedzmy, że same. Ja ulepszyłam jeden domek, a mieszkańcy, nie chcąc być gorszymi od swoich sąsiadów, zaczęli ulepszać też swoje chaty. Także oni to robią automatycznie i my nie musimy się o nic martwić. No ale tak, żeby te domki się ulepszały, to musimy spełnić tam jakieś warunki. Między innymi potrzebne było zwiększenie atrakcyjności. Z racji, że ja jeszcze złota za dużo nie miałam, no to stwierdziłam, że zbuduję im tutaj takie ogródki i najwyżej tylko te 2 czy tam 4 domki zupgrade'uję. Okazało się, że budując domek uzdrowiciela, który jest tutaj, ta atrakcyjność również wzrosła i to naprawdę całkiem sporo, więc polecam też postawić takie budynki w pobliżu domów mieszkalnych. No i z racji, że mam szkołę, to jest już temat trzeci, no to moi pracownicy są bardziej wyedukowani i dzięki temu pracują no lepiej, tak? Temat numer 4 to są koszary, które również zbudowałam z racji tego, że mnóstwo bandytów mnie wciąż atakowało. Także cmentarz się trochę powiększył. Zbudowałam koszary i tutaj sprawa polega na tym, że żeby zwerbować sobie żołnierzy, to trzeba mieć nadwyżkę ludzi. Ja nie wiem, czy mam. No jakiegoś tam mogę zwerbować. W każdym razie zrobiłam to w ten sposób, że zwerbowałam sobie 5 osób, zrekrutowałam ich. Oni tu zaraz przyjdą na miejsce tej zbiórki. O, tu sobie możemy na dole kliknąć naszą piechotę i kazać im tu przyjść. No i kiedy atakują nas bandyci, to szybko werbujemy tych ludzi. Oni przyodziewają zbroję, biorą sprzęt i będą walczyć z bandytami. O, zobaczcie, tutaj już biegnie, ma tylko siekierę, nie ma zbroi, ale to nic. Nie no, jakąś tam zbroję ma. No ale już się ładnie zameldował. I oni sobie będą tutaj siedzieć i czekać na bandytów albo na inne zagrożenie. Ale stwierdziłam, że nie opłaca mi się ich trzymać, więc ja ich sobie po prostu zwolnię, że tak powiem, tylko nie pamiętam, gdzie się to robiło. A, tutaj, okej, zwalniam ich, niech się biorą do zwykłej pracy, a nie do wojaczki. Bo bandyci mnie teraz nie atakują, a zwalniam ich dlatego, że 8 sztuk złota kosztuje utrzymanie jednego żołnierza. Nie pamiętam już czy miesięcznie, chyba miesięcznie, więc no to jest, tak, koszt miesięczny to będzie 8 sztuk złota, więc na razie mi to nie jest potrzebne. I jeżeli mowa o bandytach, to przejdziemy do tematu 5, bo bandytów można wykończyć na zawsze. Tutaj mnie bandyci atakowali, mieli tu swoją siedzibę, więc ja się wkurzyłam i po którymś ataku wzięłam cały lód, jaki miałam i stwierdziłam żyć albo umierać. I ruszyłam całym tym oddziałem na tych bandytów i jakimś cudem im się to udało i wytłukli bandytów w pień, zburzyli im tą chatkę, pojawiła się informacja, że przez najbliższy rok nie będą mnie atakować i faktycznie ataki ustały. No, do momentu, gdy ktoś z północy postanowił mnie napaść, ale zrobiłam dokładnie to samo. Wzięłam cały lód i zabiłam po prostu tych bandytów. Wytukam ich w pień. Budynek tkacza, o, jest tutaj tuż obok i budynek tkacza, spoko, on tutaj szyje ubrania dla ludzi, no ale żeby te ubrania mógł szyć, to potrzebny jest len, więc len trzeba zasiewać na polach. Jesteśmy tutaj obok też 2 innych budynków, które są od siebie zależne. I tak na przykład mamy kuźnię Kowala, która jeżeli mamy złoto, to będzie nam przetapiać to na sztabki złota. Jak widzicie, tutaj już ładne sztabki są.
ale też na przykład może produkować bronie i narzędzia, ale żeby produkować bronie i narzędzia, no to potrzebne są sztabki żelaza. Także najpierw musimy znaleźć kopalnię żelaza, a później musimy postawić odlewnię, która będzie te sztabki wytapiać i dopiero wtedy możemy produkować narzędzia i broń. Ale to nie wszystko, bo żeby zbudować obydwa te budynki, to potrzebujemy ciężkich narzędzi, a ciężkich narzędzi na początku nie mamy i można je kupić tylko od kupca. Jeden budynek wymaga 1 sztuki ciężkiego narzędzia, więc nie jest to jakiś drogi wydatek, ale to też trzeba mieć na uwadze, żeby się później nie zdziwić jak ja, że nie mogę ukończyć budynku, także warto sprawdzić najpierw, jakie wymagania ma dany budynek. Temat numer 6, zwierzęta, i w tym przypadku ja tutaj mam kury. No i oczywiście kury, jak i inne zwierzę, trzeba sobie kupić od kupca i one na szczęście się rozmnażają. No ale tutaj też się trochę zdziwiłam, bo ja postawiłam 2 kurniki i stwierdziłam, że kupię tych kur ile wlezie, najwyżej po 2 na każdy kurnik i będzie spoko. Kurnik zajmuje 8 kratek, postawiłam 2, jeden obok drugiego. I super, no ale okazało się, że później trzeba wyznaczyć też pastwisko, czyli właśnie takiej wielkości tutaj kwadrat. No i tak średnio mi się to zmieściło. Nie jestem pewna, ale chyba można ten kwadrat, czyli to pastwisko postawić gdzieś obok, gdzieś dalej, no tylko wtedy pasterz będzie musiał zwierzęta zaprowadzać. Także też fajna sprawa, jajka się produkują i kury żywią się, no głównie tym co ludzie, czyli wszystkimi tymi warzywami, ale najlepiej jak będą miały paszę, czyli zboże, pszenicę. No i chyba kury wracają do domku, bo widzę, że już późna pora. Leże wilków. Tutaj wilki atakowały mnie namiętnie, beznamiętnie, nie wiem, jakkolwiek, ale mnie atakowały i strasznie mnie to wkurzało, bo co chwila któryś myśliwek ginął przez te właśnie zwierzęta. I okazuje się, że takie leże zwierząt też można totalnie niszczyć. Po prostu trzeba wziąć ludzi i oni to, no, zburzą. No i tak przechodzimy do tematu numer 8, chyba tak, taka chyba jest kolejność, jeżeli pomyliłam się, to przepraszam. Budynek arborysty. I ja tego budynku stawiać zbytnio nie chciałam, bo stwierdziłam, że ja i tak tu nie widzę żadnych drzew owocowych, na cholerę mam to stawiać, jak tutaj nic nie ma. Okazuje się, że arborysta sam sadzi sobie te drzewa, mamy do wyboru gruszkę, brzoskwinię i jabłoń. No i posadziłam sobie tutaj po 3 tak jakby kwadraty, bo to się takimi kwadratami sadzi, czyli 9 drzewek, czyli 9 drzewek na kwadrat. Mam 3 kwadraty jabłoni, tutaj brzoskwinie i gruszki, więc fajnie i oni też owoców sporo zbierają, dzięki temu unikamy szkorbuta. I tu mi się zbudowała stodoła na kozy, więc fajnie. I właśnie widzicie, jest to ustaw pastwisko, dlatego ja te kozarium, że tak powiem, ustawiłam właśnie tutaj, żebym była w stanie zbudować im pastwisko, bo tam to już by nie było miejsca. I widzę, że mogę je dosłownie walnąć wszędzie, więc no dobra, to jest fajne, to jest spoko. W takim razie pastuszek będzie chodził i te kozy tutaj, no, zaprowadzał w takim razie. Ja zburzę tą drogę, bo mi tutaj trochę koliduje z pastwiskiem, które chcę zbudować. Pastwisko całkiem spore, więc stawiam je tutaj i nie wiem, czy ono zostało wyznaczone. Tak, zostało, ok, no i fajnie. Tu zbudowałam sobie kolejne 2 pola. I ja tego siana nie produkuję, więc chyba przeznaczę jedno z nich na siano. Tutaj mam len właśnie po to, żeby tkacz miał z czego tkać. To sobie usunę i wstawimy tutaj siano. Widzę, że budynek myśliwego mi się też pokazuje, że mogę ulepszyć, ale co on mi wtedy da, to cóż, zobaczmy, co tutaj się wtedy wydarzy. Przepisy na dodatkowe przedmioty i zwiększenie trwałości. Dobra, ulepszmy tego myśliwka. 250 zł, no to nie spojrzałam. No i to jestem właśnie ja, nie patrzę, co robię, a później, no dobra, niech już myśliwy ma lepszą chatę. Zobaczymy, jakie to będą lepsze rzeczy w takim razie od niego. I chyba opowiedziałam już wszystko, czego się nauczyłam i co chciałam powiedzieć, pokazać. No może jeszcze kwestia obozów pracy, które jednak warto było postawić, bo miałam problem z drzewem i z kamieniem, którego jest naprawdę malutko, ale są takie skupiska, że jakiś tam głaz większy jest. I taki obóz pracy naprawdę bardzo mi pomógł, bo jak widzicie, mam teraz naprawdę dużo surowców, jeżeli chodzi o te sprawy, a wcześniej było biednie i zawsze można je też przenosić. Jak już wydziubią wszystkie te kamienie, no to przestawię ich w inne miejsce, bo drewno to jakoś tak zawsze miałam z tym mniejszy problem. Znaczy zawsze, na tej mapie przynajmniej. Tutaj mam bodajże kopalnię węgla. No o, to też jest bardzo istotna sprawa, bo kurczę, no ja się też zdziwiłam. Zaczęłam wydobywać węgiel, więc stwierdziłam, że nie trzeba już rąbać drewna na opał, no bo będą palić węglem, a gówno prawda, nie będą nie będą palić węglem. Trzeba to najpierw odblokować, jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj gdzieś jest taka opcja, żeby oni zamiast właśnie
tak, palenisko na węgiel, no to jest to. Tak, także dopiero jak to odblokujemy, no to w schronach zamiast właśnie węgla, przepraszam, drewna będą używać węgla. Także tak wygląda sytuacja i myślę, że no, w końcu, ktoś tu zamieszkał, ale dlaczego? To są chyba pracownicy z tych domków, albo raczej właśnie z tych domków, bo te schronienie ponoć polega na tym, że jak ma za daleko do domu, to on się tutaj przenocuje sobie w tym schronie, a później będzie kontynuował pracę i najwyżej wróci na weekend. Nie, no nie wiem, no coś w tym stylu, że to nie jest dla uchodźców, tylko jakoś tam od jakiś chorowitek. To chyba ten, co czerwonkę ma. Ule też mam, chyba 2. Jeden stoi gdzieś tam, drugi stoi też gdzieś tam. No i tyle. Ule są potrzebne do robienia świec, także oni w nocy już nie siedzą po ciemku. No i tu się mogę jeszcze pochwalić, że znalazłam odkrywkę piasku, kiedy tutaj bandytów próbowałam zamordować i też naprawdę ogromne kamulce, bo właśnie jedyne co mi brakowało to piasku, żeby ulepszyć trochę moje pola. No bo tutaj niestety strasznie mi się gleba pogorszyła, przez to, że ja nie zmieniam tych upraw. Jest płodozmian, ale on chyba jest w kółko ten sam i może, no nie wiem w sumie o co chodzi, ale chcę po prostu zdobyć trochę piasku, tylko szczerze mówiąc nie wiem jeszcze jak mam to zrobić. Dobra, trzeba kliknąć. To w ten sposób. O, dobra, to już nauczyłam kolejnej rzeczy, tak to działa. Czy to się tyczy każdej uprawy? Aha, no to ja trochę marchewki tu jakby nie mogę robić, bo tak jakby dla buraka jest tak słabo i dla marchewki też słabo. A dla pana od chwastów to jest aż za dużo. Dobra, trochę nie wiem jak mam to ustawić, czyli na jednym polu powinnam robić jedne uprawy na przykład, a na drugim inne, to ja tą marchewkę stąd wywalam. I tego buraka też, skoro mi to nie przynosi żadnego zysku i to będą robić, nie wiem, fasolkę, bo to jest odpowiedni chyba poziom. Tak, to będzie poziom, którego ja się spodziewam. No tu nie wiem co ja tu wcisnę, no może len. Tak średnio z tymi polami, bo tutaj tak, kurczę, za mało jest miejsca. No co ja mam tu wcisnąć? To aż szkoda, żeby to się marnowało. Co, koniczynę będę sadzić? Na co mi ta koniczyna? Dobra, niech będzie koniczyna, może coś tutaj tą koniczynę będzie zjadać. Nie wiem. Nastała aż zima już i w ogóle zajęło mi to chyba 18 lat, żeby dojść do tego stanu. Nie wiem, gdzie mogę sprawdzić wiek mojej osady, no ale trochę lat minęło, a ja to już się też nagadałam, więc dobra, na razie znikam i za chwilę przyjdę z jakimś nowym upgrade'em, tak myślę. Update'em. Upgrade'em pewnie też. Już wiem, skarbiec. Skarbiec chciałam postawić i myślę, że skarbiec postawię koło koszar, żeby był pilnie strzeżony. Mam nadzieję, że nie skusi to bandytów, żeby tu przyjść. No i fajnie, no i tyle. No i w sumie za dużo to się już teraz nie dzieje, bo powiem wam, postęp jest teraz dosyć powolny. Już przy tym 15 roku już tak zwolniło, technologia też rzadziej wpadała. Od handlarza można kupować księgi wiedzy, żeby sobie technologię odblokowywać, bo tak naprawdę tylko to one mnie teraz blokują. No i dobra, skłamałam mówiąc, że ja mam prawie wszystkie budynki zbudowane, no bo nie mam właśnie tego szczurołapa, nie mam akademii i nie mam świątyni, ale to są koszty 1200 zł i tutaj akademia 500 zł, więc to myślę, że mogłabym zainwestować w taką akademię. Jestem ciekawa, jakie to przyniesie skutki, no tam oczywiście jest napisane, ale po co czytać, jak można zgadywać, tak? No dobra, zaraz przeczytam. Co daje Akademia i tylko można jedną zbudować. Akademia jest odpowiedzialna za rozwój nowych technologii w osadzie. Jej zadaniem jest poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie efektywności przyszłych zbiorów. No dobra, jeżeli to zwiększa zbiory, to super. Może jeszcze tak mały upgrade. Co jest tym upgrade'em? Mały update. O, skarbiec się zbudował. Ciekawe, czy będzie tutaj kumulował złoto. A to wygląda jak jakaś beczka, więc... Aha, to po prostu beczka, bo pojemność magazynu. I on tutaj zbiera, widzę, broń, prymitywną broń, ciężką broń, oczywiście złoto. Ale wracając do mieszkańców, mam jednego staruszka, 11 seniorów, a senior to nie jest staruszek. No dobra, mam jedną osobę w sędziwym bardzo wieku, plus 11 seniorów, ale oni chyba wciąż pracują i 42 dorosłe osoby. Nastolatków mam aż 32 i 45 dzieci plus 19 noworodków, więc w sumie osada 150 osób, no ale rąk do pracy wcale tak dużo nie jest tak naprawdę. No i mam tutaj jakiś dziwny komunikat, że zbyt duża populacja zwierząt jest i czy to oznacza, że ja te kury mam sama zabijać? Ustaw maksymalną wielkość stada. Dodatkowe zwierzęta będą automatycznie wysyłane do uboju. No okej, 96% zdrowia, tylko gdzie jest jakiś licznik, ile ten kurnik mieści kur? To ja nie wiem, a jest 500 na 500. No dobra, no to co? Ile mam tutaj zrobić? Jak 24?
Czy to starczy, żeby 24 tylko kury mogę maksymalnie mieć? To przecież to bzdura jest jakaś. No bo jak? Wybierz liczbę zwierząt do uboju. Dobra, wybijmy, nie wiem, wybijmy 20, 19, no niech będzie 19, potwierdź. Dobra, ja źle sprawdziłam, 500 na 500 to jest stan zdrowia budynku chyba, zakładam. A wielkości zwierząt to ja tutaj nie widzę w sumie. Okej, znalazłam, tutaj jest populacja 20 na 24, więc tu było naprawdę za bardzo dużo kur, więc skoro 24 jest maksymalnie, no to potwierdź, tak? Czyli 24 kury mają być maksymalnie i wszystkie inne nadwyżki będą mordowane, więc zwiększy mi się trochę zasób mięsa. I dobrze, bo tej żywności jakoś tak wciąż mało. O, i proszę bardzo, przybył drugi kupiec. Tutaj sobie przełączamy zakładki między kupcami, czego wcześniej też nie widziałam. Ale tutaj przybył drugi kupiec i on ma na przykład do sprzedania księgę wiedzy, ale ona kosztuje 700 złota, więc to nie są tanie rzeczy. Ja na razie chyba się powstrzymam. No i niestety nie przywiózł kóz, ale krowy, których ja, no nie mam zagrody dla krów, no ale też trochę sera przywiózł, który jest bardzo tani, więc może kupię tym moim biedakom trochę sera. Niech mają, a niech będzie za 320. Taki mam gest, co tam, niech mają. No i też trzeba przenieść przedmioty. Też nie wiedziałam, że jak już kupimy coś od kupca, no to nam wpada to tutaj, tak? Możemy to na przykład sprzedać za jakiś czas z zyskiem, także taki trochę biznes możemy robić, ale jeżeli nie chcemy, to klikamy tutaj przenieść przedmioty i przesuwamy suwakiem do magazynu miejskiego i klikamy potwierdź, chociaż to już chyba było, ale może ja już nie pamiętam. Tak czy inaczej, no, tak to się odbywa. No, zarzekałam się, że nie będę przyjmowała więcej uchodźców, ale jakoś nie miałam sumienia i ich przyjęłam. No i postawiłam im oczywiście schrony, które jak widzicie oni sami z automatu sobie już tutaj ulepszają. Także to jest fajne, ja nie muszę tego pilnować, bo szczerze mówiąc trochę byłoby z tym roboty, chociaż z drugiej strony, no, zabierają surowce bez mojej zgody, bez zgody swojej pani, ale niech im będzie, dobra, niech stracę. Akademia widzę, że też powstała, ale potrzebny jest do tego papier, no to też lipa, niepotrzebnie w takim razie są tutaj ludzie, ja ich w takim razie zwalniam, bo ja ich tutaj nie potrzebuję. Bo i tak nie mam jeszcze papieru, więc no następnym moim celem będzie to, żeby ten papier jednak był produkowany, ale ja bym wolała najpierw jednak uderzyć w zboże. Zobaczcie na to, ja nie zauważyłam, że przypadkiem kurnik ustawiłam tak blisko kozarni, że te pastwiska nachodzą na siebie, ale widzę, że to w niczym nie przeszkadza i chodzi na to, że kozy mogą razem z kurami się wypasać, będą sobie nawzajem podjadać trawę. No a druga kwestia, że ja z poprzedniego kurnika wytukłam 24 kury. Czy tam 20 kur, więc zostało mi tylko 5. Chatki są i wygenerowano wiedzę, o matko, od lat czekałam na to, naprawdę już dawno nie było tak, żebym ja miała wiedzę i teraz to aż naprawdę nie wiem, co ja mam wybrać, boję się po prostu, żeby dobrze wybrać, jest naprawdę dużo kolejnych opcji, tutaj mogę na przykład bednarza odblokować, nie wiem co on daje, ale pewnie się dowiem jak odblokuje, no bo nic tu w sumie takiego innego nie widzę, szkła, nie potrzebuję, ach, papier miałam zacząć robić i tu jeszcze mam jakiś knot, ale po cholerę mi te knoty to ja nie wiem. Aha, żeby zwiększyć produkcję świec. No, takie chyba niezbyt to istotne. Okej, mam tutaj dwie opcje. Mogę ulepszyć rynek do bazaru, więc pewnie więcej kasy będzie się zbierać, ale tutaj mam papiernię i ja tą papiernię odblokuję i postanowię ją zbudować, no bo w końcu mam akademię. Fajnie, żeby ona jednak działała, skoro już stoi, bo pewnie też koszt tego budynku jakiś jest, ale nie wiem. Chciałam postawić papiernię tutaj, ale minus 20% do atrakcyjności dla tych dwóch biednych mieszkańców, więc już nie będę taka okrutna i zbuduję się z tym gdzieś indziej, może przy cmentarzu, ale tu też atrakcyjność już wpływa na pobliskie domy, więc no kurczę, miejsca mam mało, może tutaj nie planuję nic na razie takiego budować, niech będzie sobie tutaj, o tu będzie bezpiecznie. Powiem wam, że coś odkryłam. Ja wcześniej o tym czytałam, o tych politykach, ale jakoś tak zapomniałam później, bo nie widziałam, gdzie to jest. A to jest w naszym tutaj centrum miasta i tu na samym końcu jest opcja polityki i tutaj można wybierać polityki. Na przykład wejdźmy sobie tutaj produkcyjne. Przesiewanie. Zbiory z upraw zostają zwiększone o 25%, jednak płodność jest zmniejszana przez uprawy o 25% więcej, więc nie wiem, jaki to ma sens. Tutaj mamy też na przykład wydłużone zmiany, tempo produkcji zostaje zwiększone o 20%, no ale szansa na odniesienie urazu wzrasta i zadowolenie spada.
Więc ani to mi się nie podoba, ani to i chyba nawet nie będę tego w ogóle włączać. Tutaj też jest na przykład racjonowanie. Mieszkańcy jedzą o 50% mniej żywności, jednak zadowolenie spada o 30%. Nie wiem, po co coś takiego miałabym robić i włączać, aż nawet nie chcę czytać tego ostatniego. I stwierdzam, że ja będę tutaj bezpolitycznie prowadzić tą swoją osadę, no bo ja i tak polityki nie lubię. I przyszedł drugi kupiec, bo pierwszy niestety nie miał tego, czego potrzebuje. No ten ma kurczaki, więc chyba tych kurczaków trochę od niego kupię. Sprzedałam też trochę moich zasobów. O, na przykład mogę też sprzedać mydło, bo mam go całkiem sporo, więc tutaj trochę odłożę dla niego, więc fajnie. No i trzeba dokupić kur, no bo trochę mnie poniosło, no. Ale powiem wam, kury strasznie drogie, 6 sztuk i 600... Nie, dobra, dam sobie spokój z tymi kurami. Na razie wytrzymają bez jajek. Tutaj kury i tak już się urodziły, 4 sztuki, czyli łącznie mam 9 kur na 2 kurniki. Także nie jest źle. Czekam na kupca z kozami, chyba się nie doczekam. No, a tutaj prawie, że ukończony budyneczek mojej papierni, więc fajnie, fajnie. No dobra, kolejne pole generuje mi żywność, tak jak i chatka rybacka. Na razie nic więcej nie potrzebuję. Mam już trochę większe zapasy. O, fajnie, że susza przyszła. Aż mi się nawet mapa przez chwilę zrobiła taka wysuszona. Tutaj trochę potrwa, zanim zbuduję tą papiernię, bo niestety mam mały zasób gliny, także zwiększyłam ilość pracowników w kopalniach, no bo mam w sumie 30% bezrobotnych, to co będą siedzieć i nic nie robić. Także sobie ustawiłam trochę większe ilości osób w danych budynkach, żeby pracowały. No i osada się rozwija, także następnym razem myślę, że już papiernia będzie zbudowana w następnym odcinku. No i że jeszcze jakiś tam dodatkowy progres na pewno będzie, chociaż jak mówię, będzie on teraz nieco wolniejszy, no z wiadomych przyczyn. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!